Mówić będziemy o galach numer 51 i KSW 52. Rozpoczynamy to, chyba już wszyscy się zorientowali, od gali, która odbędzie się 7 grudnia w arenie Gliwice. Przypomnę, że bilety na KSW 52 dostępne są w sprzedaży poprzez portal bilet.pl. Goście i gospodarze: Maciej Kawulski, współwłaściciel Federacji Mamet Halidow Scott Askham, Aleksandra Rola, Karolina Owczarz, Damian Janikowski, Szymon Kołecki, Michał Michalski i Albert Odzimkowski. I pewnie Państwo już się zorientowali. Dziś ogłaszamy kolejną walkę gali numer 52. Co-main event, a więc starcie Szymon Kołecki versus Damian Janikowski. Brawo. Brawo. Dziękuję. Dokładnie tak było zapisane w scenariuszu. To co? Nie ma co przedłużać. Szanowni Państwo, głos należy do Was. Kto jest pierwszy? Proszę bardzo. Artur Mazur. Artur Mazur, WP Sportowe Fakty, to zaczniemy od tego ogłoszenia. Pytanie do Szymona Kołeckiego, bo Twoją karierę miałem okazję oglądać z bliska, często ceremonię ważenia. Tutaj catchweight 91,5 kg. Zastanawiam się, Szymon, czy jest tam jeszcze miejsce, żeby schodzić. Ty walczyłeś w półciężkiej, 93 kg, tu jeszcze 1,5 kg. Opowiedz, jak to w Twoim przypadku wygląda. W standardowym przypadku nie było problemu, ponieważ ja zawsze zaczynając przygotowania ważę 97-8 kg. Tu było trochę inaczej, ponieważ wstępną informację, jaką dostałem pod koniec maja, wstępna informacja mówiła o tym, że będę walczył w ciężkiej i wagę robiłem przez 3 miesiące na ciężką, ważyłem 101, 102 i jakby to w międzyczasie uległo zmianie i teraz robię na 91,5, ale to jakby waga nie może dla mnie sprawiać żadnego problemu. Ja przez całe życie startowałem w 94 kategorii. 2 godziny później dźwigałem, ważąc te 94 i nie było to nigdy żadnym problemem, także jeżeli waga miałaby mi sprawić jakikolwiek kłopot, to byłbym w niewłaściwym miejscu i w niewłaściwym czasie. Zadajecie pytania olimpijczykowi, to jest olimpijskie podejście. Może jeszcze pozwolę sobie na jedno pytanie związane z wagą też. Pytanie do Mameda Halidowa. Catchweight też w tym przypadku tak się stało, 85 kg. W środowisku dużo pytań związanych właśnie z tym catchweightem. Dlaczego tak jest, że to jest catchweight? Mamy jeszcze trochę czasu do tej gali. Myślę, że zmieścilibyście się. Pytałem o to Maćka w Gliwicach, on ma swoją teorię na ten temat. A ja chciałem zapytać Ciebie, jak Ty do tego podchodzisz? No i jeszcze chciałem zapytać o posty z Instagrama, które się pojawiły, zniknęły. Scott Askham oskarżył Ciebie, że no boisz się walczyć z nim na przestrzeni 5 rund w kategorii takiej właściwej, czyli 83 kg i 900 gramów. Witam serdecznie. Tak, boję się. Z strachu. Okej, a teraz pytanie, ja rozumiem, że nie chcesz bronić pasa, natomiast... Nie, no wiesz, no poprzednio mamy wspólne zdjęcie, nawet jeszcze zrobione w Championsie, gdzie wakuje pas. Jest tam Scott Askham i cała ta siatka, która robiła się później o pas i ostatecznie Askham zdobył ten pas. Ja wakowałem pas z tego względu, że ja nie biję się często. Ja mam swoje lata już i żeby bronić tego pasa, to ja muszę się bić często i go bronić. Dlatego zwakowałem ten pas w tamtych czasach, żeby dać szansę innym zawodnikom. Tak samo jest teraz, po prostu wracam gdzieś tam po decyzji zakończenia kariery. Wszystkie decyzje, które podejmowałem do tej pory, były spontaniczne i były szczere. I też zawsze trzymam się swoich jakby tego, co powiedziałem, ale to jest wyjątek, dlaczego wróciłem. Wróciłem nie o to, żeby walczyć o pas, tylko wróciłem do tego, żeby walczyć z najlepszymi. A jeżeli to ma być walka o pas, no to wygrywam, znowu muszę bronić. Często to robić, a musiałbym znowu go wakować. To po prostu logicznie sobie pomyśleć o tym, tyle. Ja dodam od siebie, że decyzja o tym, czy są catchweighty i czy walki są o pas, pozostawiamy w swoich rękach i to jest decyzja federacji. Nie chcemy, żeby Mamet walczył o pas, nie mając możliwości w takiej pełnej higienie zawodowej, w jakiej pasa się broni, tego pasa bronić, w związku z czym jest to również rozwiązanie strategiczne i polityczne dla nas. Pozwolę sobie na ostatnie pytanie. Jak Ty do tego podchodzisz, Scott? Jak oceniasz tę decyzję? Czy jesteś zaskoczony, czy nie? I oddaję już mikrofon kolejnej osobie. Yeah, obviously I'm just sat here listening, taking it all in. Top and bottom rate, Mamet doesn't want 5 rounds. He can say what he wants. I'm going to say that respectfully as I can. He just doesn't want 5 rounds.
Okej. He was the champion. Obviously, I've came and got the belt. I understand if I were like no again. I mean with respect, if I was his age, I would want to On fight był 3 mistrzem, on miał rounds. pas, to And jest so here we jego are. decyzja, ja ją oczywiście zaakceptuję. Gdyby to była walka o pas, byłbym na nią gotowy, jeśli nie, cieszę się, że możemy się ze sobą zmierzyć. Nic nie rozumiemy, nic nie słyszymy. Można jeszcze głośniej, jak ten to tłumaczy. Tak, mówię, nie wiem, może kwestia głośności? Okej. Tak, no decyzja nie jest Scotta, on był gotowy walczyć na dystansie 5 rund o pas, natomiast jeśli nie, no to cieszy się z samej możliwości walki z Mamedem, wie, że to jest były mistrz, wie, że to jest zawodnik, który miał pas, więc możliwość takiej walki to też jest duża rzecz i tutaj kwestia pasa bądź jego braku nie jest najistotniejsza. Witam wszystkich serdecznie, Olkiewicz Mariusz, InTheCage.pl. Ja bym zaczął od pań. I pierwsze pytanie do Karoliny. Powiedziałaś po gali w Londynie, że Oli występ nie zrobił na tobie wrażenia, więc pytanie, czy on cię rozczarował, czy nie zrobił wrażenia? No bo jednak Ola skończyła tę walkę dużo efektowniej niż ty w Łodzi z Martą. Ale przypominam, że w moim debiucie również całkiem efektownie zakończyłam swój pojedynek. Zakończenie fantastyczne, super, bardzo efektowne. Ja może wbrew pozorom bardzo mocno kibicowałam Oli, aby to starcie wygrała, ponieważ po prawie roku nasz pojedynek jest brany pod uwagę i ja go niezmiennie bardzo, bardzo chcę. Także cieszę się, że tak wyszło, super, gratuluję. Ale chyba nie ma co tutaj zabierać czasu antenowego, ponieważ z tego co wiem, moja rywalka bardzo zabiegała o obecność na tej gali, ponieważ podobno przygotowała dla mnie wiele takich szpileczek, także no ja jestem ciekawa, co tam na mnie można mieć. W takim razie oddam głos Oli. Poza tym, co oczywiście wiemy i poza tą taką mini aferką, nazwijmy to, która wybuchła w mediach społecznościowych, na Instagramach partnera Karoliny, czy tobie zależy tylko na tej sportowej rywalizacji, czy poza tym, że chcesz udowodnić, że jesteś lepsza w klatce, chcesz jednak troszeczkę utrzeć nosa Karolinie i pokazać, że jednak to ty jesteś lepszą zawodniczką? Tylko i wyłącznie sportowa rywalizacja z mojej strony wchodzi w grę. Jeżeli chodzi o grafikę, którą wrzucił chłopiec Karoliny, no to myślę, że tutaj kolega chciał zabłysnąć, ale wyszło jak wyszło. Ja mam w takim razie pytanie do Mameda Halidowa. Czy wchodzi w grę rewanż o pas, jeżeli zwyciężysz w Gliwicach teraz? Dobre pytanie. Jeżeli wygrywam, tak? Ja idę dalej. Jeżeli wygrywam, to zależy, wiesz, no, jak Bóg da, to wygram, ale wygrywam, idę dalej. To mnie pas nie interesuje teraz. Nie interesują walki z najlepszymi. Interesują mnie walki, co teraz wymyśli KSW później. Też ja zawsze mówię, że ja nie zabiegam do przodu i nie będę podchodził do tego w ten sposób, tylko się skupiam na tej walce, która będzie teraz. Jest to walka z mistrzem, jest to młody zawodnik, który po prostu demolował, szedł po pas i dla mnie to jest potężne wyzwanie teraz. Także na tym się skupiam, co będzie dalej w ogóle mnie nie interesuje. Jeżeli zobaczymy, ja nie myślę o pasie, ja myślę o tym, żeby walczyć na tym wyższym poziomie po prostu. Twoja walka w Gliwicach to nie jest pożegnanie, to jest powrót, więc zapytam, ile planujesz walk stoczyć, czy wszystko zależy od tego, co się wydarzy 7 grudnia w Gliwicach? Nie, czy wygrywam, czy przegrywam, jestem cały czas tutaj w KSW. Ile będę, zobaczymy. Pytanie do Szymona Kołeckiego. Mariusz, może poczekajmy, czy jest, to już tak troszeczkę przejąłeś, czy jest ktoś może chętny, kto chciałby jeszcze ze swojej strony zadać pytanie, a jeśli nie, to jak najbardziej zaraz do ciebie wrócimy. Od razu skorzystam z okazji. Tomasz Majewski, Fight Sport. Damian, skąd taka decyzja? Mam tutaj na myśli przede wszystkim ten skok wagi, tak? Skąd decyzja właśnie o tym catchweight? Czy byłeś zmuszony do tego, czy po prostu sam chciałeś takiego pojedynku? Bo nikt wcześniej nie awizowałeś, że w ogóle takie opcje wchodzą w grę. Pytasz o wagę czy o pojedynek? Pytam o pojedynek rywala i wagę. No pojedynek to tak jakby przy rozmowie, przy obiedzie wyszedł z naszego obozu, to już od razu też szczerze mówię, że to by mogła być ciekawa walka.
Co prawda jest taka, że ja to się wywodzę ze sportów chwytanych, ze sportów walki, gdzie trenowałem zapasy, ale tutaj też patrząc, kiedy zakończyłem karierę zapaśniczą i przeszedłem do MMA, tutaj podobnie razem z Szymonem już mija chyba nam 3 lata, jeżeli się nie mylę, jak już gdzieś jesteśmy na tych matach, trenujemy. I że to może być bardzo ciekawa walka, tym bardziej, że to są święta, jest grudzień, te święta się gdzieś zbliżają. Co następne jest to starcie 2 medalistów olimpijskich. Wiadomo, że Szymon jest większy, jest wyższy, może dominować, może być silniejszy gdzieś ode mnie, ale gdzieś te umiejętności mogą gdzieś się wyrównywać. Ja mogę gdzieś być bardziej szybszy, bardziej przebiegły i może być to bardzo, bardzo fajna walka, dlatego też zdecydowaliśmy się i wyszliśmy z takim pytaniem, czy Szymon byłby zainteresowany. Jak widzicie, on też jest sportowcem z krwi i kości, nie wybiera, nie przebiera w zawodnikach. Zgodziliśmy się, umówiliśmy się właśnie w kategorii 91,5, aczkolwiek ja próbowałem, nasz tutaj cały team próbował jeszcze, żebyśmy zeszli tą tak jakby jeszcze niżej, żeby było po połowie, skoro Szymon się bije gdzieś tam w 9,3, ja w 8,4, żeby gdzieś tam się po połowie spotkać. Ale zgodziliśmy się na tą się wagę, jaka jest i co najbardziej mnie cieszy i pewnie też Szymona, że możemy się sprawdzić, że to może być naprawdę fajna walka i damy wszystkim kibicom i fanom dobre show. Na święta, nie? Prezent na święta, taki deserek. Szymon, od razu, gdybyś mógł też swoją opinię na temat tego pojedynku wyrazić jakoś krótko. Ja mam taką ostatnio niekomfortową sytuację, kiedy dostaję propozycję od federacji, bo z reguły dostaję jedną propozycję, nie mam zbytnio w czym przebierać, ani w kim, a z drugiej strony widzę, że jak jej nie przyjmę, to takim będzie smutno. No i nie mam generalnie wyjścia. Musiałem zaakceptować walkę z Mariuszem, zaakceptowałem walkę z Damianem. Jak gdyby sportowo ona mi bardzo pasuje, natomiast już mówiłem wielokrotnie, trudno się bić z kimś, kogo się zna, lubi i szanuje. Musiałem walczyć z Mariuszem, teraz toczę pojedynek z Damianem. Taka jest praca. Gdybym mógł wybierać i dostałbym takiego przeciwnika jak Damian, ale z innym imieniem i nazwiskiem, to wolałbym wziąć właśnie tego drugiego. No, ale jest Damian i nie ma problemu. Jeżeli chodzi o wagę, to były faktycznie propozycje, żeby ta waga była niższa i pewnie w normalnych warunkach, tak jak mówię, bym się zgodził nawet na trochę jeszcze niższą, ale no ja ważyłem trochę więcej, bo tak jak już mówiłem, przez 3 miesiące robiłem wagę na wyższą, ponieważ wstępna informacja była, że będę walczył w ciężkiej w grudniu, dlatego te 3-4 kg byłem do przodu, to już też ciężko było mi decydować się na aż taką różnicę wagi, ponieważ nigdy tego wcześniej nie robiłem. Nie ma co ukrywać, że między waszymi teamami, mam tu na myśli Berkut WCA Fight Team i teamem Mirosława Oknińskiego Trzeszczy, to też jest dodatkowa rywalizacja, dodatkowy bodziec. To może jest tak, że po prostu gdzieś zostaliście sprowokowani do takiego pojedynku i przyjęcia. Znaczy, żeby doszło do jakiegokolwiek ważnego pojedynku w KSW, to każde zestawienie musi zyskać aprobatę szefów i ono musi mieć sens. I na pewno konflikt mego trenera z niektórymi zawodnikami i trenerem pewnie podsyci atmosferę, natomiast ja z dużym uznaniem zawsze odnoszę się do całego WCA, z dużym szacunkiem do Damiana trenera i jego kolegów z maty, tak samo jak i do niego, także ja tutaj nie mam żadnych konfliktów ani żadnego napięcia, zresztą z wieloma zawodnikami też się koleguję. Kiedyś też trenowaliśmy razem z niektórymi zawodnikami, którzy tam ćwiczą, także no ja niestety tego konfliktu nie podsycę, ale zakładam, że on na pewno jakby trochę urośnie przed tą walką, ale dzięki temu też pewnie zwiększy się zainteresowanie. To jeszcze dopytam... To poczekaj, może chwileczkę, bo faktycznie umówmy się, że maksymalnie 3 pytania, teraz szansa dla Michała. To ja od razu z Damiana podpytam, bo słyszałem, mówiło się w kuluarach o tym, że jeżeli przyjdzie ci się zmierzyć z Szymonem, to będzie taka obligatoryjna sprawa odnośnie wagi, że w dzień walki tam na przykład do godziny 18 powinien wnieść tyle i tyle na wagę. Tak się gdzieś mówiło. Czy słyszałeś o tym, czy to prawda, czy są takie ustalenia? Czy generalnie gdzieś tam masz dobre te gumowe ucho, różne były gdzieś tam, można powiedzieć, takie rozważania, wiadomo, tak jak Szymon sam teraz przyznał się, że on myślał, że będzie bił się w ciężkiej, gdzieś próbował, tak jakby nie gubił tej masy, a wręcz przeciwnie ją budował. To był też pomysł tak, żeby po prostu nie było jakiejś za dużej różnicy masy czy tam wagi w dniu walki.
żeby po prostu w dniu walki gdzieś tam o godzinie 18 zważyć się, żeby mieć tam z 95 albo 6 po prostu na wadze, tak, żeby nie było, że ja będę bił się, będę miał 93, a Szymon nam wyjdzie, będzie miał 101, bo to jednak gdzieś ta masa gdzieś tam może gdzieś tam zaważyć na korzyść wygrywającego, czy tam tego cięższego, ale to po prostu były gdzieś tam, mówię, takie między nami gdzieś tam rozmowy, dobrze to gdzieś tam słuchałeś, ale tak jak mówię, wszystko jest w porządku, 91,5, w piątek rano się ważymy, a później niech już każdy ma w klatce tyle, ile będzie miał. No to do Alberta, jako debiutującego w barwach KSW, powiedz mi, mieliście apetyt oczywiście, bo tak było podawane w mediach, na pas na Roberto Soldicza. Ostatecznie jest Michał Michalski, bardzo solidny zawodnik, kompletny. Czy to cię zadowala, czy to cię cieszy, czy w jaki sposób odbierasz ten debiut i taką szansę? No, witam wszystkich. Ja przede wszystkim się bardzo cieszę, że jestem właśnie częścią takiej federacji jak KSW. Wiadomo, to jest marzenie wielu zawodników. No oczywiście, no, z Michałem przede wszystkim jesteśmy kumplami, ale na pewno jak się tam klatka zamknie, to tak jak Michał powiedział i napisał u siebie w mediach, pewnie będzie dobre koleżeńskie solo. No na pewno będziemy starać się sobie wyrządzić jak najwięcej krzywdy w walce. A wiadomo, jeśli odnośnie do Roberta, no jeśli jest się częścią jakiejś federacji, to wiadomo, zawodnik też zestawia się z innymi swojej kategorii wagowej. Przede wszystkim trzeba mierzyć wysoko, trzeba mocno wierzyć w swoje marzenia i przede wszystkim nawet czasami nie będąc faworytem, wierzyć mocno w to, że można właśnie wyrządzić niezłą niespodziankę. Pytanie do Macieja Kawulskiego. Maćku, walka Damiana Janikowskiego z Szymonem Kołeckim to jest walka, która porwie fanów, tak uważam. Super zestawienie, będzie bardzo dużo osób o tym mówiło, ale z drugiej strony jest to walka, gdzie jedna z gwiazd federacji przegra. Czy wy też to rozpatrywaliście pod takim względem, bo jednak no, któryś z tych panów będzie miał porażkę kolejną w rekordzie? Wiesz co, nie słyszałem o takich zestawieniach, w których obydwaj wygrywają. Taki to jest sport indywidualny. Możemy zrobić. Można próbować, to by było ciekawe, ale myślę, że tym się rządzi sport indywidualny. No. Klatka zawsze pisze scenariusze i to nie jest tak, że te scenariusze są pisane tylko dla wygranych, też dla przegranych, bo to jest w danej kategorii wagowej zawsze jakiś nowy potencjał do tego, żeby zestawić tych, którzy przegrali, tych, którzy wygrali. Tak się dzieje od 15 lat w KSW, tak się dzieje już pewnie z 30 lat w światowym MMA i to jest normalna sytuacja. Naszym zadaniem jest zestawiać na daną chwilę najlepsze pojedynki. Już się nauczyliśmy dawno, że jak za dużo kunktażymy i za dużo ustawiamy i staramy się zrobić zbyt taki scenariusz na kilka kroków, to zwykle te najlepsze pomysły po prostu uciekają, bo za pół roku mogłoby się okazać, że takie zestawienie już jest niemożliwe. Takie zestawienie, czy każde z innych, które dzisiaj tutaj zobaczycie. Cieszę się, że udało się dopiąć tą walkę, a wszystkie dywagacje dotyczące ważeń poza wagą oficjalną to są jakieś kulisowe, kuluarowe historie, które no, nie mogą mieć wpływ na walkę, bo tak naprawdę dobrze wiemy, że w MMA walczą nie kilograma, a serce, umiejętności i myślę, że szczególnie w takim zestawieniu te kilka kilo nie będzie miało znaczenia. To tylko pytanie do pań jeszcze. Aleksandra Rola, Karolina Owczarz. No, ja przyznam szczerze, że nie widziałem takiego zestawienia między, oczywiście w damskim MMA, żeby tak iskrzyło jak między wami. Więc Karolina, powiedz, na ile to cię motywuje i sprawiło, że wróciłaś po tej kontuzji, wracasz do zdrowia? Na ile chcesz się zmierzyć z Olą? Zabrakło cię na Wembley. No, na ile ten czynnik to zmotywował? Wiesz co, jakby tutaj absolutnie nie ma znaczenia, bo ja decydując się na przygodę ze sportem, ja do tego podchodzę bardzo poważnie, jednocześnie ciesząc się tym bardzo i nie narzucając sobie żadnej presji, ale ja podchodzę do tego bardzo poważnie, więc czy jest zła krew, czy jej nie ma, ja chcę po prostu walczyć i ja chcę udowadniać, że podchodzę do tego poważnie, że może nie jestem jeszcze dobra na tyle, co bym chciała w tym, co robię, ale chcę być ciągle coraz lepsza i chcę to pokazywać kibicom. Mam
Także tutaj absolutnie to, czy jest zła krew, czy jej nie ma na to żadnego wpływu. Ja po prostu chciałabym już tę walkę bardzo mocno zamknąć, bo już mówi się o nich od roku, do 3 razy sztuka i wierzę, że tym razem do niej dojdzie. No Khabib się spotykał z Fergusonem 4 razy. Bez przesady, nie porównujmy jeszcze poziomów do tej walki. Ja mam w takim razie pytanie, Karolina, z kim chciałaś walczyć w Londynie, bo wiem, że nie ja byłam pierwszym wyborem, mimo że już po mojej kontuzji bardzo szybko dałam znać organizacji, że jestem gotowa do walki. Cały czas podtrzymujesz w mediach, że chcesz tego pojedynku, natomiast no, mi menadżer przekazał inną informację, że jednak chciałaś pojedynku z kim innym, jednak tutaj obecny jeden z organizatorów, Maciej Kawulski, stwierdził, że nie ma takiej opcji. Nie powtórzę. Zaczęło się. Myślę, że w ogóle tutaj nie ma o czym mówić, ponieważ do tego pojedynku cały czas chciałam dążyć. Tak, były rzeczywiście nie tylko moje pomysły i to nie był mój wymysł, aby w Londynie stoczyć po prostu pojedynek z miejscową dziewczyną, a ten polsko-polski zostawić na polską dużą galę, ale jak pojawiło się twoje nazwisko, przyjęłam je w ciągu paru minut, także nie dopowiadaj. No myślę, że nie miałaś innej opcji, bo po prostu byś nie zawalczyła, gdybyś nie przyjęła tego pojedynku. I wymyśliłam sobie kontuzję, żeby się z tobą nie zmierzyć. Tak właśnie było. Tego nie powiedziałam. Ja mam pytanie do Scotta Askama. Jesteś mistrzem już jakiś czas. Wiadomo, że w Polsce jesteś doskonale wszystkim rozpoznawalny i znany. Za granicą również, więc pytam, czy są inne organizacje, które dobijają się, aby Scotta odbić z KSW? No myślę, że to pytanie chyba raczej nie jest na miejscu, jeżeli Scott chce odpowiedzieć. Sorry for taking me time to reply, guys. I'm just getting it translated in my ear. Don't say anything. But yeah, obviously KSW is where I'm at. I plan to stay here for a long time, so that's the answer. Jestem w KSW, jestem tu od dłuższego czasu, nie ma o czym mówić. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bo jeżeli... Proszę, Artur. Ja mam pytanie do Michała Michalskiego. Powrót Alberta Odzimkowskiego po dłuższej przerwie, czy widziałeś ten pojedynek z Krzysztofem Kułakiem? Tak, widziałem. Czy uważasz, że to było wielkie zwycięstwo Alberta, czy jednak porażka Krzysztofa Kułaka, który wydaje się, że już jest u schyłku swojej kariery i czy oglądając ten pojedynek miałeś takie wrażenie, wow, będę musiał się wznieść na wyżyny swoich umiejętności? Odnosząc się do walki Alberta, Albert wziął walkę, czy wygrał z Krzyśkiem w dobrej formie, czy złej, wygrał tą walkę. On wziął, zrobił to, co miał do zrobienia, walkę wygrał i tyle. Nie będę się wypowiadał na temat tej walki, a do Alberta jak najbardziej podchodzę z ogromnym szacunkiem i dobrze o tym wiem, że muszę znieść się na wyżyny swoich umiejętności. Zresztą w każdej walce tak jest, ale w tej walce, wiadomo, każda nasza następna walka jest tak naprawdę walką o wszystko, jest najważniejszą walką w życiu, tak samo będzie i tym razem. To jeszcze jedno pytanie, to chyba będzie też tak w cudzysłowie pojedynek na trybunach, bo wy słyniecie z tego, że macie za sobą wielu fanów. Kto twoim zdaniem będzie górą właśnie na tych krzesełkach w Gliwicach? Kto przywiezie więcej kibiców? Albert Odzimkowski czy ty? Michalski team. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja myślę, że to jest taki moment, w którym powinniśmy postawić kropkę, przynajmniej na razie, jeśli chodzi o gospodarzy i naszych gości, ale to nie wszystko, jeśli chodzi o galę KSW 52, ponieważ teraz po raz pierwszy będziecie Państwo świadkami takiej bezpośredniej konfrontacji, a więc zapraszamy przede wszystkim fotoreporterów, żeby przygotowali swój sprzęt do tego, aby uwiecznić pierwsze face to face kilku co najmniej par, a nie tylko jednej, jak to miało miejsce do tej pory. Zapraszam Macieja Kawulskiego. Tak więc zaczynamy. Panie i panowie, zapraszam. Albert Odzimkowski, Michał Michalski. Siódmy grudnia. Arena Gliwice, KSW 52, Odzimkowski versus Michalski. Serdecznie panom dziękujemy.
do zobaczenia na kolejnych eventach promujących galę KSW 52. No teraz zapraszam panie Aleksandra Rola i Karolina Owczarz. Bilety na walkę między innymi Oli i Karoliny do nabycia przez portal ebilet.pl. Rola versus Owczarz. Drogie panie, serdecznie dziękujemy. A ja zapraszam bohaterów co-main eventu gali KSW 52. Szymon Kołecki i Damian Janikowski. No, bez wątpienia to, co dziś zostało państwu przedstawione, odbije się szerokim echem nie tylko w świecie sportu walki, bo przecież spotkają się bezpośrednio w klatce KSW dwaj medaliści Igrzysk Olimpijskich. Szymon Kołecki i Damian Janikowski. Dziękujemy serdecznie panom. Uczestnicy co-main eventu gali KSW 52. A w walce wieczoru gali Arenie Gliwice oglądać będziemy. Panie i panowie, Mamed Khalidow i Scott Asham, aktualny mistrz Federacji KSW. 7 grudnia, walka wieczoru. Asham versus Khalidow. Gala KSW 52 to będzie ostatnia tegoroczna gala Federacji KSW. Serdecznie dziękujemy zawodnikom, których oglądać będziemy w walce wieczoru i serdecznie dziękujemy wszystkim zawodniczkom i zawodnikom, których spotkamy w klatce Federacji KSW 7 grudnia w Gliwicach. Będzie to druga gala Federacji KSW organizowana właśnie. Szanowni Państwo, rozpoczynamy drugą część naszego dzisiejszego spotkania. Tym razem mówić będziemy o wydarzeniu historycznym. 9 dzień listopada, stolica Chorwacji, a więc Zagrzeb. Gala KSW 51. Witam serdecznie wszystkich tych, których oglądać będziemy w Zagrzebiu. Zanim przypomnę i przedstawię, to tylko krótka informacja, że bilety na wydarzenie 9 listopada sprzedawane są w Polsce przez ebilet.pl, a w Chorwacji dystrybutorem jest portal eventim.hr. Erkojun, Mariusz Pudzianowski. Właściwie to ja mam problem z tym, żeby powiedzieć, kto będzie gospodarzem wtedy. Wydaje mi się, że za chwilę chyba Maciek odpowie na to pytanie. Borys Mańkowski i Waso Bakocewicz. Miał być z nami Cezary Kęsik, ale Aleksander Ilicz jest osamotniony. Krzysztof Klaczek zmierzy się z Filipem Pejczem i Damian Stasiak versus Antun Racic. To będzie walka o pas kategorii koguciej. Szanowni Państwo, myślę, że warto przyjąć taką zasadę, że maksymalnie 3 pytania, jedna osoba, jeśli nie będzie chętnych na zadawanie pytań, wówczas mikrofon może do reportera, reporterki wrócić. Dla mnie zaskakującą bardzo informacją na plus, jeśli chodzi o wydarzenie w Chorwacji, a śledzę to na bieżąco, jest fakt, że bilety, które są sprzedawane przez eventim.hr sprawiły, że jest to na ten moment od kilku dni jedno z najbardziej pożądanych wydarzeń w Chorwacji, ponieważ gala KSW jest na bardzo wysokim miejscu 3, jeśli chodzi o popularność sprzedaży. Myślę, że o tym opowiedzą nasi bohaterowie, więc tyle ode mnie. Zapraszam Państwa do zadawania pytań.
Artur, bardzo proszę. Ja może zacznę od pytania do Aleksandra Ilicza, żeby się na nas nie obraził. A Aleksander, imponujący debiut w KSW, knockout, który myślę obejrzeli kibice na całym świecie, 800 000 tylko w serwisie YouTube. Czy twoje życie po tym knockaucie jakoś się zmieniło? Odczuwasz to, że jesteś popularniejszym zawodnikiem niż byłeś? Thank you for the question. First to say hello everybody here. Dziękuję za pytanie. Przede wszystkim chciałem wszystkich przywitać. Yes, of course. The audience here in Poland now recognize me, you know. And, Tak, oczywiście, zwłaszcza tu w Polsce they are ludzie mnie really poznają. polite. They are really nice. Hospitality is always great here, you Są know. bardzo mili, bardzo gościnni. Even with you journalists now, now we are on the right foot, yeah. Nawet z wami, dziennikarzami, First time teraz it was not jesteśmy so na great właściwych experience, stosunkach. but Za now pierwszym razem nie było może tak it's dobrze. amazing. So yeah, I have a lot of guys who sent me a lot of kind Ale teraz jest messages cudownie, during my dostaję mnóstwo miłych Instagram and wiadomości Facebook pages and przez Instagrama, przez Facebooka. of course it's amazing audience here. Naprawdę to jest fantastyczna publiczność tutaj w Polsce. Drugie pytanie do Mariusza Pudzianowskiego, który jest uśmiechnięty bardzo, ale my się zmartwiliśmy, Mariusz, jak czytamy twoje wpisy, jak to określiłeś, że ty już nie chcesz orać. Wystawi konia na walkę zamiast siebie. No, Koń kopie lepiej. ale wiesz, zastanawiam się, jak z twoją jest kondycją, no bo jak czytam, że nie chce ci się już tak pracować, jak kiedyś pracowałeś, to wydaje mi się, że z Mariuszem Pudzianowskim jest coś nie tak, bo ja pamiętam czasy, kiedy sam mówiłeś, że ciebie trzeba było wyganiać z sali treningowej. Co się stało? Oczywiście, że trenuję cały czas systematycznie, ale sam już hamuję. Nie jadę już na 100%, tylko na 80%, dlatego że troszeczkę trzeba pomyśleć, że ambicja czasami przerasta to wszystko, no i potem jest jak jest, że potem kontuzje wyskakują, a ja już nie mam 25 lat, tylko już parę wiosen więcej, więc trzeba troszeczkę głową myśleć, a nie emocjami, bo chciałoby się więcej zrobić. Wolę być niedotrenowany, niż przeorany. I już teraz wychodzę z takiego założenia, już sam sobie hamuję. Nawet na sparingu, jeżeli będę widział, że jeszcze mogę dociągnąć te 2 minuty, ale będzie ciężko, mówię stop. Organizm popuści sam troszeczkę, dlatego że zaorać się nie chce, a chcę spokojnie wyjść sobie do tej walki, tą walkę przewalczyć, a nie myśleć, co mnie nie boli. Ostatnie pytanie do Erko Juna. Tak kładziemy na szali jakieś szanse przed tym pojedynkiem. Doświadczenie po stronie Mariusza Pudzianowskiego, siła fizyczna myślę też po stronie Mariusza Pudzianowskiego. Co będzie twoim atutem w tej walce i dlaczego to ty zwyciężysz w Zagrzebiu twoim zdaniem? Dziękuję. First of all, hello everyone here. For me, it's a big honor to fight Mariusz. Like I said before, it's a big legend, not only in Poland, but also in the world. Witam wszystkich. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że to wielki honor, zaszczyt walczyć z Mariuszem, który jest prawdziwą legendą i to nie tylko w Polsce, na całym świecie. Well, he has much more experience, like you said, in MMA. I'm here only for my 4th fight, but that doesn't mean nothing. So I train very hard. I train 2 times a day. I spar with really good guys. I'm young. I'm driven. Na pewno Mariusz ma większe every day. doświadczenie, to dla mnie będzie dopiero 4. walka, natomiast staram się to nadrobić poprzez ciężkie treningi, trenuję 2 razy dziennie, sparuję ze świetnymi rywalami. Co do atutów, jestem na pewno młodszy, jestem głodny sukcesu. I have much more to show to the people than they saw in my last fights, even though the last fights were only 1-2 rounds maximum. I think my biggest ability is my power in my hands and in my legs as well. I'm very explosive and I believe really in my power. I know that I have the knockout power and I believe in myself. That's what I'm gonna do in Zagreb as well. Na pewno motywuje mnie to, że chciałbym pokazać trochę więcej niż w poprzednich walkach, które nie trwały zbyt długo, też nie miałem okazji jakby się wykazać, a co do moich atutów, moich głównych zalet, to myślę, że siła i w rękach, siła i w nogach, one naprawdę potrafią eksplodować. Wierzę w to, że jestem w stanie zadać nokautujące ciosy i zamierzam to zrobić także tym razem w Zagrzebiu. To na razie Artur, rozumiem, że zostajesz, tak? Ktoś z Państwa teraz jest chętny? O, pani Martyna, bardzo proszę. Ja zacznę może od pana Macieja Kawulskiego. 2 pytania. Po pierwsze, jaki jest plan na rozbudowę kategorii 66 kg z racji tego, że tacy znakomici zawodnicy jak Wrzosek czy Kornik przeszli kategorię wyżej?
No, mamy ograniczony dostęp do takiego manualnego sterowania rozwojem danej dyscypliny, bo każda dyscyplina rozwija się wraz ze wzrostem zainteresowania i popularności zawodników, więc to jest zawsze wypadkowa ciekawych walk i rodzenia się nowych bohaterów. No, chcemy rozwijać te mniejsze kategorie, które przez wiele lat, nie ma co ukrywać, w KSW były troszkę pomijane. Przez lata była hegemonia 93 kg, potem 84, potem te przejścia do kategorii 70 kg. Tak czy inaczej jesteśmy już na takim etapie, że wszystkie kategorie stoją mocno na nogach i teraz w zależności od tego, jak tworzyć będą się nowi bohaterowie, tak pozyskiwać będziemy dla nich przeciwników. To jest chyba naturalne. Staramy się zwiększać przede wszystkim ilość gal, a za czym idzie robić nieco więcej pojedynków w każdej kategorii wagowej. Myślę, że życie pokaże, jak szybko uda nam się rozwijać te lżejsze kategorie, bo nie chodzi tylko przecież o 66 kg, nie? I drugie pytanie. KSW wyjeżdża na Bałkany i wielu fanów spodziewało się, że na karcie walk zobaczymy również Roberto Soldicza, który dopiero co walczył w Londynie. Roberto zadeklarował, że jeśli będzie czuł się dobrze, to będzie chciał na tej karcie wystąpić. Czy są już jakieś rozmowy na ten temat? Jeśli tak, to czy faktycznie można o tej walce myśleć w ogóle? Nie jest to kwestia naszych rozmów z Roberto, tylko kwestia jego zdrowia. Jesteśmy w trakcie, że tak powiem, analizy bardziej lekarskiej tego, czy da rady wystąpić w Zagrzebiu, czy nie. Wierzymy bardzo mocno, że wyczekamy do dobrego momentu i we właściwym momencie podejmie właściwą decyzję. Na ten moment tej decyzji nie ma. Na pewno będzie tam z nami, będzie jedną z głównych gwiazd tego wieczoru. Miejmy nadzieję, że wejdzie do klatki nie tylko po to, żeby przywitać się z fanami, ale również, żeby stoczyć walkę. Myślę, że to, co jest istotne na tej gali, to jest to, że chyba po raz pierwszy od wielu lat i taki impuls gdzieś już widzę w socialach i w mediach zaczyna się pojawiać, udało nam się oczywiście na platformie czysto sportowej, niepolitycznej zjednoczyć całe Bałkany, bo są i Serbowie, i Chorwaci, i Czarnogórcy, i Bośniacy i rzeczywiście wydaje się, że zaczynają gdzieś tam tworzyć taką jedną drużynę versus reszta świata i to nas bardzo cieszy, bo to jest jakby spojrzeć na to jako na rynek bałkański, to jest ogromny rynek z wielkim potencjałem, natomiast przez liczne podziały podzielił się na kilka mniejszych rynków, które już nie są tak atrakcyjne i gdybyśmy mogli go traktować jako całość, to z pewnością moglibyśmy też częściej odwiedzać tamte rejony, a ten pierwszy impuls, pierwszy feedback z rynku okazuje się, że no głód dobrych gal jest tam duży. I pytanie do Waso Bakoszewicza. Waso, będziesz startował w tej chwili w tej walce, w swoim powrocie do KSW w catchweightie do 73 kg. Pytanie do Ciebie, czy jeżeli planujesz na dłużej zostać w KSW, to w jakiej kategorii będziemy Cię oglądać? Of course, it's going to be lightweight because I'm too small and too fat for 77. Na pewno będzie to waga lekka, jestem za mały i trochę za but the tłusty last na time 77. But the last time I cut to 70 was 2 years ago, so I think catchweight now with Boris is a perfect decision for me. Udało mi się jakiś czas temu zejść nawet do 70 kg, więc myślę, że taki catchweight, jaki mamy z Borysem, to dla mnie jest idealna sytuacja. No to ja, że dla równowagi, w związku z tym, że 4 panów u góry, jedno na dole pytanie, więc trochę przemagluję dół. Pytanie do Filipa Pejcza. W związku z tym, że wraca z powrotem walczyć do Zagrzebia, na pewno się z tego faktu cieszy. Ale czy to też nie jest tak, bo nawet po jego prawicy siedzi Damian, który go poddał za pleców tam. Oczywiście on później odczarował Zagrzeb, bo wygrał z Jamesem Bramem, ale czy to nie jest tak, że chciałby jednak pokazać w tym Zagrzebiu, że to jest jego miejsce i on tam powinien wygrać? Yes, I fight with Damian in Zagreb. I have one lose in Arena Zagreb, but this is special moment for me. To prawda, walczyłem z Damianem w Arenie Zagrzeb, przegrałem.
ale Arena Zagrzeb i walka tam to dla mnie wyjątkowe wydarzenie i zrobię wszystko, żeby tam wygrać. Powiedziałeś, że nie boisz się czarnych pasów, wygrywasz z nimi, powtórzę, bo jeszcze nie miał słuchawki, że wygrywasz czarnymi pasami, nie boisz się Krzyśka. Krzysiek dostaje drugą szansę od KSW, ma pełny okres przygotowawczy. Wiadomo, po fantastycznej walce z Filipem Wolańskim, pięknym nokaucie, troszkę można też poczytać, lubisz, jesteś mocny w tej stójce, bijesz z kontry. Krzysiek nigdy nie chciał zdradzać game planów, oczywiście wczoraj go próbowałem namówić na to, no ale nie trzeba być dużym taktykiem, żeby pomyśleć, że będzie chciał pewnie skracać dystans, wchodzić w nogi i obalać. Jaki masz na to sposób? Filip. After I lose of Daniel Stasiak, I go to work on my jiu-jitsu, and after fight I become all-arounder, you know, and I must be ready for everything in fight. But I have answer for Krzysztof. Po walce I will show z you Damianem in fight. Stasiakiem zacząłem pracować dużo nad moim jiu-jitsu i paradoksalnie myślę, że po tej porażce stałem się bardzo wszechstronny. Mam przygotowaną odpowiedź dla rywala, ale pokażę ją na walce. Proszę bardzo. Ja mam pytanie do Damiana Stasiaka. Gdybyś mógł wskazać największy błąd, jaki popełnili rywale Antuna Racicia w tych pojedynkach, bo Antun może nie brutalnie, ale jednak no, wjechał tak z buta do KSW i pokonał no, kilku wymagających przeciwników. A drugie pytanie do Ciebie będzie takie, kto jest faworytem walki Krzysztof Klaczek, Filip Page, bo miałeś okazję walczyć i z jednym, i z drugim. No, jeśli chodzi o pierwsze pytanie, no to uważam, że wielu przeciwników Antuna troszeczkę go zlekceważyło. Tutaj myślę, że Paweł Polityło podszedł do walki troszkę za nonszalancko i tym przepłacił swoją przegraną. Ja Antuna bardzo szanuję za to, co zrobił w KSW, ponieważ jest zawodnikiem niepokonanym, więc tym bardziej się cieszę, że walczę z najlepszym zawodnikiem w tej federacji. Jest to walka o pas. Ja na pewno do tej walki podejdę z pełnym skupieniem, ciężko pracuję na treningach i tutaj moje doświadczenie mam nadzieję, że przyniesie górę. Jeśli chodzi o drugie pytanie, no to walczyłem i z Krzyśkiem walczyłem z Filipem. Z Krzyśkiem znamy się dużo bardziej. Można powiedzieć, że z zawodników MMA chyba jest jednym z najbardziej, którym utrzymuję kontakt, jeśli chodzi o kolegów MMA. No, całym sercem jestem za Krzyśkiem. Przepraszam, ale no niestety muszę być za kolegą, którego bardzo będę starał się wspierać i mam nadzieję, że też wyjdzie tak, że razem będziemy sobie pomagać do walki i jak i Krzyśka, jak i moja walka będzie zwycięska. No to jeszcze pytamy Borysa. Halo Borysie Tygrysie. W związku z tym, że no, ten streak 3 przegranych, mimo tego, że to są w większości superfighty z mistrzami, bo z każdym z nich jest mistrzem, to gdzieś powiedz mi, jak ty się do tego czujesz, jak do tej walki podchodzisz mentalnie, bo Waso z kolei ma 6 wygranych walk pod rząd. Nie zapominajmy, że miałeś kiedyś taką sytuację, 2009 rok, 10, 4 razy niestety nie udało ci się wygrać pojedynków, był Niko, Puchaka i tak dalej. Czy ty jesteś... mierzysz się dodatkowo z jakimś stresem i czujesz obciążenie, że to jest takie, nie mówię być, nie być, bo jesteś gwiazdą formatu najwyższego, ale czy odbierasz ten pojedynek w takich kategoriach, że czujesz, że tu muszę to pokazać, bo dużo jest mnie w YouTubie ostatnio, dużo komentarzy słyszę, że się na tym skupiłem, ale czy masz taką potrzebę, żeby pokazać hello, jestem zawodnikiem, ja to robię tyle lat? Dzień dobry. Wszystkim tu, wszystkim tam. No tak, wspomniałeś o tym, że kiedyś była już taka sytuacja i prawdzie powiedziawszy to była 100 razy cięższa sytuacja z racji tego, że wtedy występowałem, można powiedzieć, na galach różnych, kasy z tego za bardzo nie było, no generalnie próbowałem trenować i samo trenowanie to nie było problem z racji tego, że po prostu nie było tak kolorowo. Teraz tak naprawdę jest znacznie lepiej, wtedy to było jeszcze przegrane przed czasem i tak dalej, a ta reszta tych walk, oprócz walki z Robertem, to wszystko było takie w miarę wszystko wyrównane
więc też nie czuję się, jakby to były jakieś porażki wielkie czy coś w tym stylu. Porażki są jak gdyby na papierze, a ja sam w sobie nie czuję, żeby to były jakieś takie wielkie przegrane. Oczywiście ludzie, którzy siedzą gdzieś tam z boku, mogą sobie przeczytać, że przegrał w ten sposób, w tamten. Wiadomo, do nich dociera ta jakby ostatnia informacja, przegrał, to jest koniec. Ja na szczęście jestem taką osobą, że jestem w stanie troszeczkę się odizolować od tego wszystkiego i jak gdyby swoje myślenie wprowadzić w życie. Ale niestety nie jest to tak łatwo, żeby całkowicie od tego odejść i nie ma co ukrywać. Mogę udawać kozaka i teraz powiedzieć, że nie mam tego w ogóle w głowie, idę ciągle do przodu, nie myślę o przyszłości, fajnie by tak było, ale wiadomo, że zawsze gdzieś tam te myśli są, że teraz nie mogę przegrać. Ale też w sumie się cieszę z takiej myśli z racji tego, że to będzie myśl, która będzie mnie motywować podwójnie. No i mimo wszystko, że was oglądam już od dawna i generalnie lubię tego gościa jako zawodnika i jako świra, bo to nie ma co gadać, no to będę musiał pokonać go na jego ziemi. Mówi, że będę tam martwy i będę trupem, ale nie będę. Będę musiał go ścigać po klatce i będę musiał skopać mu dupsko. Proszę bardzo. A trzeba zauważyć, że dupsko ma spore. You want to answer, Vasa, or what? The translation wasn't so good, but I think he said I was fat and I have a big ass. Okay, no problem. But we know that both. Listen, my answer. Listen, the last time Boris won a fight, fucking dinosaurs were still around. So Nie. Moja odpowiedź będzie taka, kiedy Borys ostatnio chciał walczyć, też te dinozaury były na świecie. So if he thinks he's gonna be back on the winning streak against me, he's fucking delusional, you know. Jeśli myśli, że na zwycięską ścieżkę wróci walką ze mną, to się bardzo rozczaruje. Everything in this fight is on my side. So he doesn't know he's just fighting me. He's not just fighting me. He's fucking fighting the whole Balkan. The whole A Balkan tak got my na back. poważnie w tej walce Everybody's become my back. wszystko przemawia za mną. On nie So będzie walczył he's tylko ze fighting mną, a lot będzie of walczył z people całymi that Bałkanami, night. z I'm not mnóstwem losing ludzi. fucking this Będę miał fight. I'm not ogromne fucking losing wsparcie. this fight. I'm gonna Nie fucking die. przegram tej walki, There. nie ma takiej I have to możliwości. fucking win this shit, you know. So and one Wolałbym more thing, umrzeć, he's first time niż he's nie cutting to wygrać tej walki. 73, but I think I'm a little bigger than him now. Oh, But he's gonna much bigger. much fatter. Wiem, że jestem teraz trochę większy, trochę może nawet grubszy, ale But I spotkamy think się he's przecież gonna w jednym have catchweightie. a pretty hard weight cut. I think I'm gonna go smooth easily. Myślę, że another bez thing that's problemu on my zrobię side, and I wagę, think it's gonna be złapię a good night sylwetkę for me, for sure. i to na pewno będzie dla mnie dobra noc. Okay, guys, you are making our day. Thank you. I pytanie do Antuna Racicia. Antun, czy jesteś zdziwiony tym, że dostajesz w walce o pas zawodnika, który dopiero debiutuje w organizacji KSW, choć zawodnika z takim wielkim doświadczeniem i również weterana największej organizacji MMA na świecie? Hello everybody. I'm really happy that I fight finally for the KSW belt. I'm here, I have 4 fights in KSW. I prove everybody that I beat everybody in this division here. So everybody talks like Damian Stasiak is the best Polish fighter in the bantamweight division, so that's nice. No, ja przede wszystkim cieszę się, że mogę zawalczyć o pas. Udowodniłem chyba podczas 4 wygranych walk, że na to zasługuję. Pokonywałem najlepszych zawodników federacji. No, najwyraźniej uznano, że Damian Stasiak to jest najlepszy polski zawodnik w tej wadze. So because this, maybe he deserved this title shot without any fight in KSW, but I feel great in KSW cage. This is his first time in KSW cage, so we will see. But I will give my best to beat Damian and stop his winning strike in Arena Zagreb. On zwycięstwami w innych federacjach zasłużył sobie na tę walkę. To nie ma znaczenia, że będzie walczył po raz pierwszy dla KSW. Dla mnie to oczywiście kolejny występ. Zobaczymy jak będzie, ale postaram się udowodnić, że to ja zasługuję na ten pas. Damian, już wiemy, co sądzi Vaso, dlaczego to ty zostałeś wybrany jako pretendent do pasa. To mam w takim razie pytanie do ciebie. Dlaczego uważasz, że zasługujesz na to, żeby walczyć o pas organizacji KSW? Patrząc na to, na rankingi nasze polskie, no to cały czas jestem numer 1 kategorii koguciej. No tutaj Antun wygrywał z innymi Polakami tej kategorii. No to przyszedł czas tak naprawdę na mnie. Cieszę się, że tutaj właściciele KSW zaufali w moje umiejętności.
i pokładają nadzieję w tym, że damy dobrą walkę. Ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że to będzie to na pewno bardzo mocna, twarda walka, na pewno zacięta walka. Myślę, że Antun przed chwilą powiedział dokładnie to samo i damy dobre show 9 listopada. Na koniec ode mnie jeszcze pytanie do Krzysia Klaczka, tak sobie tam grzecznie siedzi cichutko. Czekałem na Krzysiu, pytanie. co trzeba zmienić, co musiałeś zmienić, co musisz zmienić w swoich przygotowaniach do walki, żeby się nie skończyła tak jak z Marcinem Wrzoskiem? Witam wszystkich. Przede wszystkim cieszę się, że mam te przygotowania, że jest wystarczający czas, żeby poprawić błędy z ostatniej walki, zrobić kondycję, czego zabrakło na poprzedniej walce z Marcinem, więc skupiam się po prostu na zrobieniu dobrej formy i zrealizowaniu game planu przez cały okres przygotowawczy, no i żeby tam żadna kontuzja nie złapała. I myślę, że jeżeli to wszystko zagra, no to już tylko walka zostaje i zobaczymy, jak pójdzie. Dobrze, szanowni państwo, to... Jeszcze jedno pytanie mam do Borysa Mańkowskiego. Borys, jak idzie zbijanie wagi? Czy ty zdążysz na te 73 kg, na ten catchweight, czy będziesz prosił, żeby jednak gdzieś tam limit poszedł w górę? Nie, no jak już to Waso może poprosić, bo to, jak widać, jak powiedział, jest znacznie ode mnie większy. To tam nie ma co ukrywać, już nie będziemy tutaj obraźliwych słów używać. Jeśli chodzi o zbijanie wagi, to tak naprawdę ja w ogóle tego zbijania wagi nie zacząłem. Dlatego w ogóle padł taki pomysł, żeby spróbować zejść kategorię niżej, bo wprowadziłem jakieś tam pewne metody takie codziennego użytku, że tak powiem, które spowodowały, że ta waga sama, można powiedzieć, zaczęła iść w dół. Zacząłem się, można powiedzieć, w cudzysłowie wychlastywać i generalnie ja na dzień dzisiejszy już wiem, że jestem w stanie zrobić wagę w mocny sposób, zrobiłbym ją za tydzień tak naprawdę, ale chcę to zrobić po prostu w sposób rozsądny i na 8 listopada, no bo wiadomo, że wtedy przypada dzień ważenia, nie będzie to stanowiło naprawdę absolutnie żadnego problemu. Szanowni państwo, myślę, że... Mogę jeszcze jedno? Ale to już Ostatnie, dobrze, absolutnie ostatnie. Pytanie do Macieja Kawulskiego, czy jest zamknięty już fight card, jeśli chodzi o galę w Zagrzebiu, czy po prostu jeszcze przewidujecie jakiś gorący pojedynek bałkański, czy ewentualnie to będą tylko pojedynki, no w większości pojedynki Polska kontra Bałkany? Wiesz co, no wszystkie pojedynki będą na pewno gorące, natomiast chcielibyśmy w bardzo szybkim czasie już zakończyć informowanie opinii publicznej na temat gali bałkańskiej, więc myślę, że to jest kwestia już najbliższych dni i będzie karta pełna. Dobrze. To wzorem tego, co przerabialiśmy pół godziny temu, zapraszam kolegów do ustawienia tutaj tego naszego specjalnego podium. Niestety nie dojechał do nas Cezary, więc Aleksander Ilicz, dziękujemy serdecznie. Zapraszam do nas Macieja Kawulskiego. No i czas na pierwsze face to face. Krzysztof Klaczek versus Filip Page. Starcie w arenie Zagrzeb. Przypominam, Filip pochodzi z Zagrzebia, na pewno będzie gorąco. Wszyscy jesteśmy ciekawi tej atmosfery, ale przekonamy się o tym, jaka ona będzie dokładnie 9 listopada. Klaczek versus Page. Dziękujemy serdecznie. A ja pozwolę sobie wywołać. Panie i panowie, debiutujący w Federacji KSW Damian Stasiak versus Antun Racić. Walka, której stawką jest pas mistrza Federacji KSW w kategorii koguciej. Stasiak versus Racić. Dziękujemy serdecznie. W co-main evencie gali KSW 51 w Zagrzebiu spotkają się panie i panowie, damy i gospodo, Borys Mańkowski i Waso Bakocewicz. W Polsce bilety
na galę w Zagrzebiu sprzedaje portal ebilet.pl, w Chorwacji eventim.hr. Już nie może wytrzymać, już schodzi do nas. Zawodnicy, którzy wystąpią w walce wieczoru gali KSW 51. Erko Jun i Mariusz Pudzianowski. Jun versus Pudzianowski. Fight of the Night gali, która zaplanowana jest na 9 listopada po raz pierwszy na Bałkanach, po raz pierwszy w Chorwacji. Panowie, dziękujemy serdecznie. Dziękujemy wszystkim, którzy dotarli do studia Tęcza. O kolejnych planach Federacji KSW będziemy Państwa informować na bieżąco. Dziękuję bardzo.